Dzień dobry. Dzisiaj przetestuję Ekspres Saeco Gran Aroma o symbolu SM 658230. Przetestuję ten ekspres i zobaczymy, jak potrafi przygotować kawę. Od razu go wypakuję. Może po kolei będę wykładał na bok. Przewód zasilający. Rurka do mleka. Komplet instrukcji. Dosyć gruba ta instrukcja jest. Bogaty opis. Opis bezpieczeństwa i karta gwarancyjna, która jest załączona w takiej postaci. Tacka ociekowa. Tu więcej nic nie ma. Możemy odłożyć. W przemyślany sposób załączone uchwyty do wyciągania ekspresu. Jeszcze jedno pudełko, a w nim kubek do mleka. Kubek ten umieszczony jest z boku ekspresu podczas parzenia kawy. Jest to filtr do polepszenia parametrów smakowych i jakościowych wody, która będzie użyta podczas procesu parzenia kawy. I teraz magiczna chwila, ściągam ten pokrowiec. Tak wygląda cały zestaw ekspresu po wyjęciu z opakowania. Jest tak, jak widać na stole, czyli dwie instrukcje obsługi urządzenia oraz karta gwarancyjna. Do instrukcji jednej i drugiej jeszcze dojdziemy. Do całego okompletowania zalicza się rurkę do spieniania mleka, ten wężyk z tą rurką metalową, pojemnik do mleka i tą rurkę umieszczamy we wnętrzu tego pojemnika i podłączamy ją tu do bloku kawowego. Zespół HX Steam do czyszczenia rurki, którą zanurzamy w mleku. Tu wkładamy oczywiście ten element umieszczamy z lewej strony, zaraz pokażę, jak to się robi. Tacka ociekowa z pokrywą tacki ociekowej. To jest wskaźnik poziomu wody. On informuje nas, jak dużo jest tej wody w tacce ociekowej. To wszystko się wyciąga. Tu jest miejsce na fusy z kawy. I to jest cała właśnie tacka ociekowa, która zbiera wodę w trakcie procesu parzenia kawy. Ten ekspres posiada funkcję wsypywania kawy mielonej. Jeżeli mam taką potrzebę, możemy tu wsypać kawę mieloną do tej komory. Nie musimy mielić przy pomocy tego właśnie otworu, który jest do tego przeznaczony. Smar do smarowania zespołu zaparzającego. Zaraz pokażę, o którym mowa. Wskaźnik poziomu twardości wody. Producent załącza taki wskaźnik, żeby sprawdzić, jaką mamy twardość wody. To jest istotne podczas ustawiania już urządzenia do parzenia kawy. Filtr do zbiornika wody, który zmiękcza nam wodę oraz czyści ją przy okazji. Jest to element, który zaraz umieszczę w zbiorniku. Pokażę po kolei, jak to zrobić. Przewód zasilający do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej. Tyle wstępu. Pokażę teraz, jak przygotować urządzenie do pracy. Ono jest zabezpieczone folią transportową i należy ją zdjąć. Pokażę.
w transporcie, one w tej chwili już nie są potrzebne. Ja pozwolę sobie je usunąć. Przy okazji pokażę blok zaparzający. Wciskając ten przycisk wciskamy w tym kierunku. A widać, naciskam go w ten sposób. Wciskamy go, otwieramy klapkę i tu mamy we wnętrzu umieszczony cały blok zaparzający. On jest gotowy do pracy, ale pozwolę sobie jeszcze go wyjąć, zademonstruję. Konstrukcja dosyć skomplikowana, aczkolwiek łatwa do czyszczenia, ponieważ możemy to wszystko wyjąć, wyczyścić i na nowo założyć. We wnętrzu komora do umieszczenia tego właśnie zespołu. Warto jeszcze dodać, że na wyposażeniu ekspresu producent załącza specjalny smar, którym właśnie smarujemy ten zespół. Tu nie będę pokazywał dokładnie, które elementy smarujemy. Jest to pokazane w instrukcji. Przede wszystkim tłok z tą uszczelką w celu zapewnienia stabilnej pracy oraz szczelności ekspresu, jak również bezawaryjnego dalszego funkcjonowania. Wkładamy go w podobny sposób, dociskam go i charakterystyczny trzask świadczy o tym, że zespół już się załączył całkowicie w swoim miejscu. Zamykam drzwiczki. Zanim założę zbiornik, jeszcze muszę umieścić w nim filtr do wody, który zaraz załączę. W tym miejscu pokazane jest, jak to należy przeprowadzić. I potrząsając ten filtr, zanurzę go w naczyniu na 30 sekund. Czyli wkładam go, zanurzam. Chodzi o to, żeby on zapełnił się wodą i żeby już mógł bez przeszkód funkcjonować w tym zbiorniku, który jest załączony do ekspresu. 30 sekund minęło. Mogę wyjąć już ten filtr. Delikatnie wyleję wodę do pojemnika. Ładnie usiadł w to miejsce już do środka. O, jest ok. Zanim go umieszczę w ekspresie, zaleję jeszcze wody, żeby on był już napełniony. To są znaki, do których to można zrobić. To jest maksymalna granica, a to jest optymalna do zalewania wody. Bardzo ważne jest sprawdzenie twardości wody. Producent załącza pasek, który ma 4 pozycje, które określą nam, jaka jest twardość wody w miejscowości, gdzie po prostu mieszkam. Sprawdzę przy okazji, jaką mam twardość wody, tej wody, którą będę używać do parzenia kawy. Naleję do szklanki, zanurzam na 1 sekundę, wyciągam i czekam około minuty. Chodzi o sprawdzenie twardości wody. Zanurzam na 1 sekundę, odczekuję minutę i sprawdzam, jak wygląda wizualnie pasek. Wyciągam i czekam. Już widać 2 kreski. 2, 3 już widać. Mam zabarwione 3 kreski. 3 kreski i 4 zaczyna się zabarwiać, a to już jest po czasie, także możemy tą kreskę sobie podarować. Te 3 kreski są na 100% zabarwione, ta jest w trakcie, także uważam, że mam twardość wody na poziomie 3 kresek. Napełnię teraz zbiornik wody do wartości wskazanej na strzałce. Umieszczam zbiornik w ekspresie, wsuwając go do komory. O, w ten sposób. Tu znajduje się miejsce do umieszczenia HX-Steam, tego elementu, który służy za czyszczenie rurki, którą zanurzamy w mleku. Wsuwamy go w tą prowadnicę przy pomocy tego właśnie wyżłobienia. On wchodzi, o, charakterystyczny klik, on już nie wyskoczy, trzyma się stabilnie. Ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, to jest podłączenie rurki. Wkładamy tą rurkę, żeby było już pewnie, że nie wyskoczy. Ona tu pasuje. Zamykamy tą rurkę. Można umieścić z tej strony właśnie do tego dolnego elementu. Nalepka imituje wyświetlacz, który jest pod nią umieszczony. Tą nalepkę należy zdjąć. Ona tu już nie jest potrzebna. Z tyłu jest gniazdo, które służy do podłączenia przewodu zasilającego. Wciskamy. Po zdjęciu pokrywy mamy możliwość regulacji grubości mielenia kawy. Możemy we własnym zakresie zawsze poregulować. Ustawiamy, czy kawa ma być mielona grubo, czy drobno.
Tyle uwag. No oczywiście nie pchajmy tu palców, bo tu jest młynek, tu z daleka od tego miejsca. I tu jest klapka, do której wsypujemy kawę. Jeżeli mamy kawę oczywiście już swoją zmieloną, nie chcemy tutaj mielić, wsypujemy kawę i możemy zaparzyć sobie kawę bez mielenia w tym młynku. Jest taka możliwość w tym urządzeniu. Miarka ta oczywiście załączona jest w komplecie z ekspresem. Włączam urządzenie. Ustawienie języka. Pyta się urządzenie o twardość wody. Ustawiam twardość. Stawię sobie na 3. Mam twardą wodę, więc 3 będzie optymalna. Zatwierdzam. Trwa przygotowanie ekspresu. Początek jest głośny, napełnia się pompka, obieg wody. Oczywiście urządzenie przeprowadza dalszą formę pytań i zatwierdzamy. Potrząsanie filtrem, moczenie również było zrobione, napełnione, umieszczone i naciskam przycisk, który sugeruje przyrząd. Następuje proces czyszczenia, płukania układu. Układ wodny jest płukany. Zostaje nam teraz napełnić zbiornik ziarnem. Pamiętajcie, żeby stosować ziarno nienasączone aromatem, ponieważ tak zaleca producent. Widocznie ma to wpływ na całe urządzenie. Załączam rurkę do mleka i parzymy kawę. Wybiorę kawę cappuccino. Po wyborze funkcji High Steam przeprowadzamy czyszczenie parą tego układu. Zatwierdzam. OK. I zatwierdzam. Zaczyna się proces czyszczenia. I wyłączamy urządzenie. I tak się kończy proces czyszczenia i wyłączania urządzenia. Pokażę Wam jeszcze taki ważny szczegół, który pozwoli Wam utrzymać w czystości głowicę wylotu kawy. To znaczy, to się wszystko czyści. W jaki sposób? A bardzo prosty. To znaczy tak, wyciągamy rurkę, następnie
Odsuwamy całą głowicę w dół. Ona wychodzi. To też się zbierają nieczystości podczas parzenia kawy i to po prostu można rozebrać i wyczyścić. W jaki sposób? Zaraz Wam pokażę. Rozbieranie zaczynamy od wycięcia tej części z lewej strony. To znaczy wyciągamy ją delikatnie. O, wyjęta. Następnie do góry tą część. O, wyciągamy i mamy kolejną część. Czyli tutaj są otworki wewnątrz. To są otworki, które należy przeczyścić, zobaczyć, czy są czyste, przemyć. Tu również są otworki, które czyścimy. To również rozbieramy, wyciągając te gumki. To się wszystko ładnie rozbiera. O, zobaczcie. Do góry wyciągamy. I również przymywamy te części. Tu są otworki, które mogą się czasami zapchać. Również przymywamy je, czyścimy. I to jest tak skonstruowane, że można w każdej chwili przeczyścić. Przy pomocy drewnianej wykałaczki możemy się wspomóc podczas czyszczenia tych otworków, które są w środku, delikatnie i przemywając wszystkie części, żeby było czysto i sterylnie. Po przemyciu możemy już składać w całość w taki sam sposób. Najpierw wkładamy tą część, o, żeby ładnie nam usiadło. Te dwie części składamy razem, dociskamy w ten sposób, to ładnie nam zapasowuje. O. I już te dwie złożone części składamy do siebie, wciskając w ten sposób. Mamy już gotowy blok głowicy i na końcu tym wycięciem do góry wkładamy i to jest wszystko. Możemy teraz tą głowicę włożyć na swoje miejsce. Wkładamy rurkę, zamykamy drzwiczki, cały proces. Po takiej operacji mamy pewność, że cała głowica, cały ten zespół jest dokładnie wyczyszczony. Pokażę parę przykładów parzenia kawy. Jak mówiłem wcześniej, instrukcja wszystko dokładnie obrazuje. Jest parę przykładów, opisów. Nie będę pokazywał szczegółów, bo trwałoby to wiecznie. Włączamy urządzenie. Wstępny proces płukania. Możemy teraz przystąpić do parzenia kaw. Sobie dwie kawy. Dwukrotne wciśnięcie przycisku wyświetla nam dwie kawy cappuccino. To możemy ustawić sobie jeszcze według własnych potrzeb ilość intensywności kawy, poziom płynu w szklance oraz ilość mleka. Te wskaźniki przesuwamy tym przyciskiem. Tym przyciskiem przesuwamy wskaźnik aktywny i regulujemy ilość mleka. Powiedzmy, niech będzie tyle, co jest. Jeżeli mamy już zadowalający poziom na ustawieniach, wciskamy przycisk ten z prawej strony, który rozpocznie parzenie kawy. Tu mamy dwie małe kawy. Jeżeli małe są, nie ma problemu. Możemy zaraz zrobić większe. W panelu sterowania wszystko ustawiamy. Do dyspozycji mamy szereg ustawień, które możemy wykorzystać. Zaparzam teraz kawę latte i wciskam start. Zaczynamy.
I gotowe. Pięknie zrobiona kawa. Ekspres posiada 16 zaprogramowanych rodzajów parzenia kaw. Tu na konsoli możemy po kolei je wybierać według własnego uznania. Ma możliwość zaprojektowania użytkowników, czyli zaprogramowanych kaw dla poszczególnego gościa. Jeżeli chodzi o panel sterowania, w mojej ocenie jest bardzo intuicyjny. Tu nie ma wielkiej filozofii, on jest tak skonstruowany, że możemy po wyborze danej kawy już sobie ją zaparzyć lub dopracować tą kawę, poszczególną z nich, wyborem parametrów na wyświetlaczu tutaj umieszczonym poniżej. Przy pomocy tych właśnie przycisków, które są umieszczone z prawej strony. Zatwierdzamy, cofamy, tu można cofnąć, tu można przesunąć w prawo, w lewo i zatwierdzić przyciskiem OK, następnie włączyć funkcję przyciskiem Start. Tu jeszcze jest wybór poszczególnych parametrów, możemy sobie dopracować te wszystkie parametry, które są dla nas istotne, jak również wybrać profil użytkownika, przy pomocy którego możemy przyspieszyć parzenie ulubionej kawy. Oczywiście takiej kawy, która jest wcześniej zaprogramowana. Słuchajcie, tyle może opisu panelu sterowania. Jest on, mówię, bardzo intuicyjny i przystępny dla każdej osoby. Nie powinien stwarzać wielkich problemów. Jest czytelnie opracowany. Zawsze możemy do instrukcji sięgnąć, poczytać, zobaczyć, czy da się to jeszcze jakoś zmodyfikować, czy we własnym uznaniu bardziej poustawiać. Generalnie urządzenie jest tak skonstruowane, że od razu po wypakowaniu możemy parzyć kawę bez większego ustawiania. Pamiętajcie o czyszczeniu tego podzespołu. Mam na myśli tackę ociekową na dole, ponieważ tu zbiera się woda oraz fusy, które należy usunąć, oraz cały ten panel dolny wyczyścić i wysuszyć. Jeżeli chodzi o moją ocenę ekspresu, naprawdę wyceniam go bardzo wysoko. Nowoczesny design, który upiększy każdą kuchnię lub pomieszczenie, w którym ten ekspres się znajduje. Ten ekspres osobiście mi się podoba. Oczywiście polecam zakup. Pamiętajcie, że w opisie załączyłem dane ekspresu oraz jego parametry. Sprzęt godny polecenia, elegancki, parzy świetnie, szybko, wiele rodzajów kaw. Uważam ten zakup jako udany. Na tym będę kończył, słuchajcie, na tym będę kończył mój film. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć.